Tym szczygłem kladła mi wstrzygła. Dzień dobry. Dzisiaj będzie taki bardziej rzeczowy odcinek, a odnośnie czego? Odnośnie naszego żywopłotu, którym jest Ałycza, inaczej śliwa wiśniowa. Dlaczego robimy ten odcinek? Bo akurat nasz znajomy, wyobraźcie sobie, ostatnio nas się pyta, jak nam się sprawdza ten żywopłot, bo sam również robi, notabene, taki sam płot ze słupków betonowych i siatki, jak również będzie sadził mirabelkę. I tak sobie I słusznie. I słusznie. Dobry wybór. I sobie pomyśleliśmy, że zrobimy odcinek, jak po 3 latach wygląda nasz żywopłot. Widzicie, ja mam malutki sprzęcik teraz, taki tyci, bo jest to dla mnie wygodne. Marcin kiedyś, nie wiem, czy oglądaliście taki odcinek, jak kupił sobie taką, no nie wiem, jak to się nazywa? Trimmer do cięcia krzaków. Ale z takim długim, ale wiecie co, to tak ciężkie jest, a dla mnie... To muszę ja robić. No Marcin to musi robić, a szczerze mówiąc, w tym momencie ja wolę je częściej ciąć, żeby je zagęszczać, bo Ałycza lubi cięcie. Lubi cięcie, nieważne w sumie kiedy ją tnę, ona zawsze szybko odrasta i no dobrze, do rzeczy. Powiem Wam może najpierw korzyści z posiadania właśnie takiego żywopłotu. I od razu powiemy szczerze, że korzyści jest tyle, że to będzie prawie koniec odcinka, jak Klaudia skończy. Nie no, aż tak nie będzie, aż tak nie będzie. Nie, są też negatywy. Tak. Przede wszystkim, dlaczego my się zdecydowaliśmy na żywopłot z Ałyczy? Ponieważ nie chcieliśmy żadnej tui, żadnych świerków, chcieliśmy bardziej liściasty żywopłot. Kwitnący. I kwitnący, tak, który również jest miododajny. To był jeden aspekt, inny tak samo, żeby lubimy był... pić alkohol, co jest kłamstwem i chcieliśmy pędzić bimber ze śliwek. Nie do tego zmierzam. Nie do tego zmierzam. Zawsze musi mi coś powiedzieć. Słuchaj, widzisz to? Nie. Zmierzałam do tego, że decydując się właśnie na Ałyczę, wiedzieliśmy, że ona ma kolce i chcieliśmy taki żywopłot ciężki do przejścia. Ciężki do przejścia, żeby był niemalże pancerny, w połączeniu z naszym płotem z siatki leśnej. Wiadomo, siatkę łatwiej przeciąć, ale jak przejdzie przez nią gałąź, albo raczej tysiące gałęzi z Ałyczy, no to już nie jest to takie łatwe znalezienie nawet tej siatki, a przejście przez miliony kolców, no chyba by nie należało do super przyjemnych. No właśnie mnie Marcin uprzedził, właśnie mówiąc to o tych kolcach, bo jest on naprawdę pancernym żywopłotem. Kolce ma bardzo duże i twarde. Naprawdę nieraz jak tutaj czasami tnę, już teraz mam normalne buciki z twardą podeszwą, ale jak jestem w swoich kroksach, czyli Marcin zawsze, albo jak Marcin, to niejednokrotnie nam się wbiły. Polecamy taki żywopłot, jeżeli nie przeszkadza Wam, że on nie jest zimozielony, a nie chcecie po prostu mieć standardowego, świerkowego czy tujowego. Dobrze, może Wam teraz troszeczkę opowiem i pokażę, jak on u nas wygląda na tej działce wzdłuż płotu, który ma 800 metrów. Coś koło tego. No, coś koło tego. Akurat w tym miejscu, co się tutaj znajdujemy, wygląda on całkiem nieźle, chociaż są dużo lepsze miejsca. I też dużo gorsze. Tak, ja już go tutaj cięłam. Jakieś, bym powiedziała, z miesiąc temu? Jakoś z miesiąc temu. I już są odrosty. Jego gęstość jest na długość mojego ramienia, więc ile to będzie, kochanie? Nie wiem, 60 cm, może 70 cm. Tylko oczywiście tutaj tak samo cięłam. To nie jest to, że tylko wysokość. On był cięty już 6 razy w przeciągu 3 lat jak od zasadzenia, 2,5 roku chyba właściwie gdzieś tak można powiedzieć. I może przejdźmy się tam wyżej, bo pokażemy Wam miejsca. Mirabelka lubi wodę. Jeżeli, wiadomo, każda roślina lubi wodę, ale widzimy po niej, jak ona się zachowuje w miejscach, gdzie jest duży las i duże drzewa wyciągają jednak tą wodę. I ma dużo ciężej, a natomiast tutaj w tym momencie przed nami, zaraz kamerzysta się odwróci, z góry
cieknie nam taki ciek wodny troszeczkę. Zawsze tutaj mieliśmy troszeczkę podmokły Widzicie jaka teren. różnica? To spójrzcie, jaka to jest różnica. To już Marcin i ja musimy tak ciąć. Niemalże na takiej wysokości. Ja to ostatnio przycinałam, ale spójrzcie, jakie to jest gęste. Szerokie. I naprawdę przedostać się przez to. Mocno też tutaj tak źle może... O, widać. I patrzcie, jak Tak? się już przedostaje na drugą stronę. Na drugą stronę, no zobacz, powiem Ci, że ja już nie sięgnę w tym momencie siatki. Jest to gęste, słuchajcie, ma bardzo sztywne te odgałęzienia. One się między sobą splatają i w środku kolce są. Myślę, że byłby to bolesne przejście dla kogokolwiek, kto by się decydował na taki experience i Doświadczenie. takie doświadczenie, a doskonale w tym momencie latem, zobaczcie, jest to zapora, która po prostu Nie do przejścia. Nie do przejścia. Naprawdę przejść przez to trzeba być dobrym ryzykantem, bo kolce, które gdzieś Wam zaraz pokażemy, Spróbuję tutaj przełażą coś... przez wszystko. Momencik. Szukam teraz kolców. Troszkę takich wiadomości. O, Marcin, pokaż. Gdzie on jest? Słuchajcie, O, popatrzcie, to jest końców... Oj, czekajcie, muszę rozjaśnić, to musicie sobie wybaczyć. O, dobra. To jest kolec. To jest jeden z. Ja postaram się więcej poszukać tego. Zobaczcie, jaki on jest długi. Tyle. A łycza, weź palca, bo na niej... O, właśnie, widzicie? Bajer wałyczy jest taki, że jest bardzo sztywnym drzewem, czyli gałęzie nie są miękkie. One po prostu łatwo, jak już są w miejscu, są sztywne i łatwo się wybijają. Tak. Z takich kilku jeszcze liczb, bo myślę, że to też jest ważne i jak myśmy to sadzili. To jest 4000, czyli na tej 4000, około 4000, tak 4000, lekko ponad może mirabelek, bo jeszcze graticy dostaliśmy. Na przemian I na przemian, czyli takim trójkątem. Takim zigzakiem. Tak, powiem Wam, że to była syzyfowa robota. Straszna naprawdę, robota, jeszcze nam znajomi pomogli. To była straszna praca. Dziękuję właśnie znajomym, że nam pomogli, bo ja Izie i już Tomkowi. po połowie drogi już mi plecy wysiadały. No wyobraźcie sobie 4000 dziur wykopanych dzięki Bogu Tak. mechanicznie, ale trzeba było klęknąć i każdą włożyć i zasypać. Dokładnie. A to były jak zapałki, nie malutkie. Poczekajcie na mnie chwileczkę, bo przejdziemy w drugi koniec działki i przy okazji zetnę troszeczkę dla królików, bo co to jest? Doskonały pokarm dla naszych zwierzaków, bo mamy i koski, i króliki. Uwielbiają. Które po prostu uwielbiają, zajadają się tym. Myślę, że jakbym tu kozy wpuściła, no na pewno by mi przetrzebiły je. Dobra, za sekundę wracam. A ja, korzystając, że Klaudia poszła, chcę Wam pokazać, jaka jest po 3 latach grubość. Widzicie, tu jest, macie kolca. Po 3 latach grubość, to jest grubość mniej więcej na 2 palce, tutaj konar takiego krzaczka. A my, jak je sadziliśmy, one były lekko zdrewniałe, ale to było mniej więcej wielkość w takim razie takiej zapałki, może 2 zapałek. Tutaj, gdzie się znajdujemy, to jest droga życia Marcina i naszych królików. Czyli wał i staw, tam Tak. jest, czyli wał i staw. I Pani kamerzysto, proszę pokazać. Tutaj cięłam ten żywopłot jakieś z 2 tygodnie temu, ponieważ szły tutaj króliki, więc w tym samym czasie, jak króliki tutaj przejeżdżały, to Klaudia podcinała i od razu je karmiła. Króliki znajdują się teraz daleko, troszeczkę aż Za tam. granicą można powiedzieć. Można powiedzieć, że za granicą. Ja już latam z nimi wszędzie. I spójrzcie, to jeszcze w tym roku nie było koszone. To są wszystkie świeże odrosty, które idą, stąd. Zobaczcie, Rany, jakie to jest 40-50 cm chyba odrost może tak, być. jak długie ona ma odrosty. Mirabelka bardzo szybko rośnie. Jeżeli ma dobre warunki, wilgoć i żadne inne drzewa, które po prostu rywalizują z nią, ona naprawdę sobie doskonale radzi. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że w ogóle, mirabelka, to nie jest mirabelka, to jest kuzynka mirabelki. To jest śliwa wiśniowa, bo zawsze mówimy łycza i każdy nas się pyta, co to jest łycza. To jest śliwa wiśniowa. Jest ona ekspansywna. Jej ma również owoce, natomiast my się jeszcze nie doczekaliśmy. Myślę, że jeszcze może z 2-3 lata, ponieważ my cały czas to tniemy, żeby to się zagęszczało. Ale jeszcze wracając do samej charakterystyki ich, mirabelka jest
mniejszym drzewem, krzewem, dorasta gdzieś tak do 6 metrów, natomiast łycza nawet do 10. Tylko tu jest różnica w owocach. Owoce z mirabelki łatwiej Wam odchodzą. My często, no jak przyjeżdżaliśmy, jak za Łebka, jak jeździłam ze znajomymi na szaberek, tak, to macie tę mirabelkę taką żółtą i jednak to fajnie odchodzi ta pestka. Natomiast z tego ten miąższ jest przyległy, jest go mniej i pestka no jednak jest troszeczkę chyba większa. To jest jedno. I halo? Tu jestem. Owoce są, nie wiem czy zauważyliście, takie drzewo mamy potężne, gdzie króliczki są na tym i kurki. Owoce są takie czerwonawe, łyczy. To jest to. I dwa rodzaje, prawda? Też są liści i kwiatów, bo kwiaty... To przejdźmy się kawałek, czy ty chcesz tutaj dla króliczków? To ja trochę zetnę i od razu właśnie Wam pokażę. nakarmimy. Są dwa kolory liści, to też jest ciekawe, bo widzicie, tu macie generalnie takie zielone, ale popatrzcie, tutaj jest jeden czerwony. I on kwitnie bardziej na różowo. I my kilka mamy takich fajnych rodzynków. No nie ma tego za dużo, bo myśmy zamawiali generalnie zielone i jakby, no nie wiem, czy się trafiły po prostu czerwone, czy ktoś tam nam gratis dołożył. My, gdybyśmy robili jeszcze raz taki żywopłot, na pewno byśmy troszeczkę więcej sobie tych czerwonych kupili, bo ślicznie to po prostu musi wyglądać, jak zacznie kwitnąć i macie, wiecie, takie biało-czerwony, mocno uprzony kwiatami żywopłot. I to jest rzecz, której jeszcze nie możemy Wam pokazać, ale naprawdę nie możemy się doczekać, bo wyobraźcie sobie taką ścianę 300-metrową, wysoką na 2 metry, uprzoną naprawdę na bogato kwiatami. Nie możemy Wam pokazać z tego względu, ponieważ pojedyncze krzaki nam zaczęły kwitnąć w tym roku. Widzieliśmy białe kwiatki gdzieś tam przy bramie, natomiast pojedyncze tutaj sztuki. No, pojedyncze sztuki, nie było tego za dużo, ale no tak jak Marcin wspomniał, byłoby, no ładniej by to wyglądało, jakby one były przyplatane właśnie z takimi czerwonymi liśćmi. I w ogóle dlaczego też się decydowaliśmy na to? Wiecie co, no jednak sadzonki takie malutkie, jak my kupowaliśmy, to były takie tycie sadzonki. My chyba płaciliśmy za nie, nie wiem, 60 czy 80 groszy. Nie łapcie mnie za słowo, to było 3 lata temu. I to też przemówiła do nas no po prostu cena tego. No nie ukrywamy, że na takiej długości to jednak no, jest wydatek. No słuchajcie, 4000 razy 60 groszy. I mówimy tylko o krzaczkach. Tak, to tylko znaczy właściwie o patyczkach, a nie krzaczkach, bo krzaczki to mamy teraz. Tak. Więc to Głóg, też... myśleliśmy o głogu chyba, ale był znacznie droższy i dłużej rósł. Właśnie, o to chodziło. Bo jednak chcieliśmy, żeby szybko się odgrodzić. Raz, że z tej strony bardzo wieje, więc to też na tym zależało. No i tak o takiej intymności, prawda? Każdy jednak sadzi, czy robi płoty, czy żywopłoty z jakiejś, no żeby się troszeczkę ten zakątek był jakiś taki przyjemniejszy i żebyśmy mogli się czuć swobodnie. No ganać nago generalnie, wiecie, jakieś świństewka uprawiać w krzaczorach, bez krzaczorów generalnie uprawiać. Im, no jak, no to... No to tnij. Weź po prostu już zacznij No ciąć. bo pospieszasz mnie. Klaudia, mogłabyś szybciej zacząć ciąć? Klaudia jest potwornie taka, powiem Wam, jakaś taka dzisiaj spowolna. Mnie przegoniła potwornie do pracy, a sama jakoś tak nie za bardzo. To ręki se nie utnij. No powiem Ci, że pod to słońce to tak, wiesz... Nie jest łatwo. Nie jest łatwo, wiesz? No masz czapkę kowbojską, to jakie słońce? Co ty tutaj ściemiasz, ale ustawiliśmy się tak... Ja się ustawiłem bardzo dobrze, właśnie sobie klęknąłem i już mnie nie razi. Ajajajaj. No. O, jest. Dobra, to w czasie, kiedy Klaudia tutaj udaje, że pracuje, ja się wespnę, to ja Wam wszystko ładnie pokażę tutaj na górze. Klaudia sobie tam na dole tnie. Wyłączyła mikrofon, żeby tutaj nie szumiało, czy tam bzykało, o proszę.
Znacznie będzie nam łatwiej, trudniej i łatwiej operować przy tym żywopłocie. On ma, przepraszam, żywopłocie, tak, ale i przy płocie, jak przekroczymy granicę właśnie płotu, czyli powyżej 1,60 m, jak wejdzie gdzieś ten żywopłot na 1,70 m, 1,80 m, to wtedy ja tym swoim długim będę leciał nad płotem. Teraz trzeba bardzo uważać, żeby nie zaczepić ostrzami o siatkę leśną. Popatrzcie, ile tego jest. Tam za drzewami i kurnik wiecie gdzie jest? To za kurnikiem. Też wszędzie jest żywopłot. Tutaj gęsi nawiązują komunikację ponadczasową i z kozami. Bardzo fajne się nam gąski zrobiły. Przestały być takie strachliwe. No, tylko że rano hałasują i rozrywają wszystko, co można rozerwać. I wyobraźcie sobie, że gęsi potrafią wpierdzielić korę. Także to jest ciekawa. No i żywopłot mamy też pod tamtym lasem i koło bramy dla osób, które nas nie oglądają. Tutaj cały ten dookoła kwadrat jest obsadzony w ten sposób. Ja sobie dalej podejdę, bo Klaudia już chyba nigdy nie skończy. Klaudia, czy ty kiedyś skończysz? Co to jest za znak? Klaudia, powiedz mi, co to za znak. Wygląda bardzo sexy. Myślę, że nieźle się to skończy. Zaraz dostaną gałęzie. One wcinają całe. Nie zostaje nic. Jak jest taka cieniutka, świeża gałązka, to zwierzaki po prostu to łykają na raz. No i widzicie, tutaj już zaczyna się znacznie gorzej, takie wyrwy. I to są w tym samym czasie sadzone krzaki. Wystarczy Wam, Wy i tak tutaj macie dobrobyt i dostatek, cały czas trawa i zielonka. Aż niedojedzone jest, te to Tak. mają naprawdę. Te są. O, wiesz co, kochanie, pokazywałeś tam z tyłu, wiecie co, jak ja tnę żywopłot, to nie tnę tak na równo, możecie się tak dziwić. Tu niżej, tam wyżej. Tnę tak, jak widzę, że po prostu te odgałęzienia, te przyrosty są i że po prostu je zagęszczać. Niektóre widzimy, że w niektórych miejscach ta mirabelka jest naprawdę nędzna. Nawet powiem Wam, że do kolana. Taka jest różnica. Tak. I to właśnie po drugiej stronie, gdzie przejdziemy, chociaż tutaj nawet w tym momencie możecie zaobserwować różnicę. Spójrzcie, coraz niżej schodzi. Zobaczcie tutaj. Coraz niżej, coraz niżej. Już pokazywałem. I tutaj, to, no. tak, pokazywałeś jaka Tak, bida? tak, ale z góry to teraz wiesz jakiś Tak. jest odnośnik z twojego wzrostu, No spójrzcie jaka bida. a mamy jeszcze mniejsze Nie miejsca. wiem, ona jakby stała cały rok. No ciężko mi powiedzieć, bo niby ten przyrost jest tutaj długi. Taki sam jak tamte Wiemy jedno, poprzednie. niektóre startują szybciej, niektóre wolniej i rosną, ale jest przeżywalność tych roślin jest bardzo duża i w końcu dojdą wszystkie do swojego rozmiaru. Tak. Ale muszę Wam powiedzieć, że ja widzę różnicę pomiędzy właśnie tą czerwonolistną a tą zieloną. Ta czerwonolistna, ona, słuchajcie, jest bardziej wysmukła, trzeba ją wcześniej ciąć i ona jakby troszeczkę wolniej rośnie. Też mi się wydaje, że Ona dominuje wolniej. zielona. I jeżeli chcecie, żeby ona była gęstsza, jednak trzeba ją szybciej ciąć, no jest inna, inaczej się zachowuje. A i tutaj jaki my może, gdzie czasami błąd, no my popełniliśmy może, nie cięłam tego od razu tak szybko. Szkoda nam było, bo były tak małe i myśleliśmy, dokładnie, tak kurczę, szybko. jeszcze je teraz uszkodzić. Może Nie trzeba było. Powinnam chyba to szybciej przeciąć, jak te sadzonki były takie, Pan nam mówił, żeby skrócić o połowę,
ale No. wiecie, serce się krajało, że no jak, tyle mi urosło i już mam ciąć. Ale nie przeszkadza nam to za bardzo, bo konary i tak, Tak. pogrubiają się potwornie i Zagęszczą. jeszcze mają kolce, więc na dobrą metę to i tak nie będzie do przejścia. Będzie grube, to będzie nie do przejścia. Może tam, gdzie pieski, wiesz, tam latały, to może one Poniszczyły. troszkę zniszczyły. No ale to wszystko Ale- dorośnie. Tak, to szybko rośnie. Dobra, chodźcie, pokażę Wam, jak wygląda Ałycza przy lesie. Tam, gdzie jest deficyt wody. Idziemy na skróty. Tak jest. Tu nie ma akurat prądu. Tutaj nie ma prądu, więc żeby było szybciej. Może ja prąd, kochani, wyłączę, wiesz? To będzie Możesz. nam łatwiej przejść na tamto pole. Dobra, wyłączone. Dobrze. Kozuchy, świntuchy są teraz na siatce. Wokół stawu teraz zasuwają. Widzieli widzowie, pokazywałem. Tak, razem z gęsiami próbują nawiązać kontakt. Relacje. Relacje. Tamte A. pole nie jest używane od przy zimy, te okazji- górne. Zobaczcie, jak my tutaj jesteśmy, jakie mamy tutaj nasze pole, jak działają, nasze pola rotacyjne, jak działają, jak my się nimi obsługujemy. Tutaj jest jedna bramka, która jest 3 w 1. Czyli O, tak można- zamyka okulnik. Nie, ale mówię 3 w 1 w innym sensie. Możecie zamknąć okulnik, okulnik możecie otworzyć, przestawić tutaj w tym momencie bramkę. Dziewczyny nie mają dostępu do tego pasa startowego lub zmienić to i tutaj w tym momencie zamknąć im drugą stronę. Wtedy nawet pas transportowy się odnawia. Tak, One dokładnie. nie chodzą tutaj. Tak. No i oczywiście zamykać wszystko, wiecie, Tak. sterować sobie ruchem jak się chce, bo równie dobrze można stamtąd, tutaj z tej strony pociągnąć do tego słupka. Czyli taki korytarz zrobić, żeby tylko je wypuścić na przykład, o właśnie, no to. Kochanie, tak nie próbowaliśmy jeszcze, powiem Ci, że ciężko idzie. Ta? To nie, No. może to, nie, bo to chyba stąd myśmy szli tam, bo to jest bliżej. Stąd, z tego, bliżej. No tak, bo to jest bez sensu, bo można No tutaj dokładnie, zamknąć. to już było wyzwanie. To już było, no jakoś tam to porobiliśmy. Tak, ale jesteśmy mega zadowoleni. Z Nie, pomysłu naprawdę, i z wykonania. naprawdę, jak ktoś ma takie zwierzaki, jest to mega fajna sprawa. Mega fajna sprawa. Nam tak tylko brakuje tego ostatniego pola, żeby sprawdzić jakby w pełnym wymiarze, jakby to działało. Tak. O, Ale widzicie polecamy tutaj mamy las. Jest znacznie ciemniej, już Jest chyba nawet widać, że ciemniej, obraz się tak. ściemnia. Chociaż, kochanie, no to teraz się ściemnia, ale zobacz, jest godzina 20, więc większość czasu to tutaj jest, to jest strona południowa generalnie, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo słońca. To nie to, że cień powoduje, że te Tak, nędzne nie rosną. Widzisz, jakie są niskie? krzaczki nie rosną, po prostu te Dobra, wysokie... przepraszam, teraz będzie zmiana oświetlenia. Dobrze. Spójrzcie, widzicie jakie nędze? No po prostu Pierdółki. pierdółki, niektóre są prawie takie, jak wsadziliśmy. Nie, no już nie przesadzę. Jak kochani. sadziliśmy, to nie, no No. jedna gałąź jest taka. No zobacz, no tutaj mam taki Nie wsadzałaś. jeden Nie, krzak. nie, Klaudia, No nie, dobra, nie. No dobra, no nie, niech Ci nie. będzie, no troszeczkę Bo on ten. jest już rozgałęziony, a tamte to były Tak. kijki pojedyncze. Ale no tutaj, no to jest taka, no mizernota, po 3 latach to naprawdę to... Ale rośnie, nie padło, Tak. więc wiemy, że zajmie to dużo więcej czasu jakby niż liczyliśmy tą stronę. Natomiast to dalej rośnie, co nie mam widzieć. dalej No, to, rośnie. z trawą Tak. już zaczyna z trawą wygrywać. Następna korzyść, o której nie wiem, czy Marcin wspomniał, jak ja kosiłam. Widzicie, jakie ma poskręcane te liście. Możecie się zastanawiać, jaką korzyść, o czym ona mówi. Słuchajcie, jest to... I myszycy mamy tutaj pod dostatkiem. O, tutaj idealnie widać. Ale to nie tyle, że my się cieszymy z tej mszycy, tylko... Też cieszymy się, bo jest też. spać Bo będzie spać. Tak, będzie spać. i będą biedronki. Będzie biedronki i miód spadziowy. Więc my nie narzekamy, my nie mamy tutaj jakichś Szczególnie, że takich... Mirabelka, no to bez różnicy, nie? Jest tego tyle, że... Ałycza czy Mirabelka. No tak, Ałycza, No, nie Ałycza. łapcie nas za słowo, to jest, no wiemy, że to jest kuzynka Mirabelki, ale zawsze mówimy Mirabelka. O,
Zobacz, widzisz, ona jest taka smukła, ta czerwona. No faktycznie, nie rozkłada się tak Nie na boki. rozkłada się. I wiesz, że ona w ogóle daje radę rywalizować z tą Tak. zieloną, to niezły krzak, bo Tak. Ja często chodzę i wiecie co, tak uszczypuję, jak już nie mam przy sobie tego, no, do cięcia. do cięcia tego Nożyc? urządzenia, nożyc czy czegokolwiek, to chodzę i po prostu te wszystkie szczyty tutaj A chodź teraz uszczypuję. pokażemy, Klaudia, po tamtej stronie znowu. Dobrze. Jak tego. To co, idziemy? Jaka tu jest długość, kochania? Ze 150 To metrów jest chyba. 150 metrów. I widzicie, na tej długości, no kiepsko. Naprawdę to wygląda No. kiepsko. I wiesz co, jeszcze z tamtej strony jest duży wiatr. Tam też był taki prześwit, że chyba ten wiatr też Nie załatwia pomaga nam. roślinom. Nie pomaga. Rośliny generalnie nie przepadają, nie? To co, tędy przechodzimy? Tędy przechodzimy. Dawaj, panie kamerzysto, dasz radę. Ojej. Au, 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 au. Specjalnie podchodzimy tutaj, do tego miejsca, żeby Wam pokazać jej wielkość. Ja mam 1,60 m, to możecie sobie tutaj mieć porównanie. Oczywiście to już było cięte w tym roku. I tutaj w tym miejscu, no to naprawdę fajnie wygląda. Może tak już podsumuję. Jakie na przykład widzimy wady? 3 główne wady takiego żywopłotu. Po pierwsze, musicie go ciąć. Musicie ciąć, znaczy jest to wada i zaleta, no bo też to Wam się zagęszcza. No i macie pokarm dla zwierzaków, jak macie zwierzaki. Ale dobrze, mówimy o wadach. No jednak jest to bardziej 2 razy taki w roku trzeba to odczepnąć. czasochłonny, no musicie jednak więcej czasu poświęcić na taki żywopłot, niż jakby się posadzili tuje. To jest jeden minus. Drugi, kolce, który dla nas również jest i plusem. Ale jak tniecie, możecie się nadziać na te kolce. One są ostre, twarde, długie. Czyli po cięciu zbieramy to, co jest pod nogami, bo można się zdziwić. Tak, tak. I ostatnim minusem jest Holender. I ostatnim, trzecim minusem jest to, że nie jest zimozielony. Nie jest zimozielony, nie ma tych liści, nie jest taki piękny jak świerki i sosny. Troszeczkę prześwituje, oczywiście, natomiast te gałęzie, jak to już Wam się zagęści, zobaczcie jakie to jest gęste, to będzie z roku na rok coraz gęstsze i to jednak jest jakiś taki prześwitujący szpaler. To nie do końca jest tak, że jesteście transparentni, ale troszeczkę Was zakrywa. To jest Dlatego jak coś, choinki trzeba sadzić. Tak, dokładnie. Dla świętego spokoju. Ale my tu taki luźny już pokrój choinek zachowaliśmy, żeby to nie było takie gęste, żeby one tak I ładnie my nie miały. jesteśmy zdania, że każda pięć, czy jak to się mówi, każdy fragment naszej działki musi być zutylizowany przez zwierzęta. Takie zostawiamy rzeczy, które będą bardziej dzikie, oczywiście tam z naszą jakby ręką, ale niech sobie owady i inne jakieś stworzonka żyją po swojemu. Tak, zaczęliśmy od minusów, no to skończymy na plusach. Odwrotnie, bo zawsze każdy mówi plusy, a później minusy. A my wszystko na odwrót, jak to przy ziemi. Plus dla nas. Cena? Cena, dobrze. Tani i szybko rośnie. Tak. Kolce. Kolce. Bezpieczeństwo przez to. Nie do przejścia, na czym nam tak samo bardzo zależało. Miododajny. Kwitnie. Śliwkodajnie. Pachnie. Pachnie. Mszyce, czyli właściwie można powiedzieć podwójny miód. Jak się teraz myślę. Daje z kwiatów miód i z mszycy spać. No widzicie? No. To odkryliśmy dopiero troszeczkę później, prawda? Jak się mszyca pojawiła. Tak. Pożywienie dla naszych zwierząt. I to jest naprawdę bardzo duży plus. Jak macie suszę i trawy jest jak kot napłakał, to naprawdę to daje radę. To daje radę i to one mogą jeść, nie wiem ile by jadły, jakbyśmy je wpuścili, to by całe zjadły nam w tydzień. Tak, ale wcześniej byłoby 17 straczek, 5 pękniętych brzuchów. Dobrze, no to o tym nie mówimy. Czy wspomnieliśmy, że jest miododajny? Nie, nigdy nie mówiliśmy o miododajności. No, tylko 39 razy. Przy pszczółkach tutaj właśnie. Jest miododajny.
To ile tych plusów wyszło? Bardzo dużo. Bardzo dużo i nadal tak uważamy. Nie jest to jakaś, wiecie, reklama Ałyczy i że my to mamy najlepsze, ale naprawdę nie mamy zresztą też porównania do innego typu krzaków. No wiesz, jakbyśmy na przykład łuk zasadzili. Mamy porównanie. Do tuj mamy. Tak, do tuj mamy porównanie na przykład u Twoich rodziców, prawda? No ale No. oni bardziej w mieście Tak, mieszkają tak, to jest i dlatego inaczej. to jest troszeczkę inaczej. Ale my jesteśmy zwolennikami bardziej takich liściastych, że tak powiem, rozwiązań i służy nam to. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Więc jakbyście się zastanawiali, jaki żywopłot posadzić, może się budujecie. Wybudowaliście i chcecie się troszeczkę, wiecie, odizolować Tak, tak. od społeczeństwa, polecamy. od najmniejszego sąsiada miłego. Bardzo. Tak, warto, bo naprawdę szybko rośnie i jest no, fajną, ekspansywną rośliną, którą no niestety trzeba się troszeczkę przyłożyć i tyle. Jak z każdym ekspansywnym, na przykład ja jestem bardzo ekspansywny i ty do mnie się mocno przykładasz. To jest taki ekspansywny jak nie wiem co. No, a propos ekspansywności, trzeba akację zasadzić. Aha, no Tak. akacje. Tu mamy wielkie drzewa akacjowe, tam, bo to sąsiad Nie, jeszcze to- sadził, to tam. porosły. Tutaj jest akacja. Akacje mamy, Tak, no mówiliśmy, tutaj. akacje mamy sporo, lip mamy sporo i nie mówimy o swoich lipach, bo to są lipki, a nie lipy. Ule na razie 3 działają. Nie wiemy jak zrobienie naszego... Działa, wchodzą No pszczółki. wchodzą, ale wiem, czy one tak, no mało jeszcze. Ale Tamten na pewno z tyłu, spokojnie. ten dokarmiliśmy, co ja zrobiłem, odkład dałem troszeczkę cukru, takiego dla pszczół, cukru, nie wiem jak to się nazywa. Nie Tak. inwertu tym razem, tylko że cukru, takie w cieście. O, Pszczółka gdzieś koło mnie lata. to ja spierdzielam. Zostawiam Cię, Klaudia, pa. Dobrze, to poczekaj, pożegnamy się z widzami. Tak jest. No, dziękujemy Wam za dzisiaj. Zapraszamy na piątek. Będzie kolejna część metamorfozy kontenera. A to ja jeszcze mam coś zrobić do tego piątku? Przecież ja teraz robię klatkę, Klaudusiu, dla brojlerów. No ale kochanie, widzowie nie widzieli jeszcze jednego etapu. A, no jest widzisz. zapasik. Tak jest zapaść. Uf. Dobrze, to było tyle o naszym żywopłocie i dziękujemy Wam za uwagę. Pa! A teraz zbliżenie na różową świnkę. To nie o tobie mówię. Aha. Masz szczęście, masz Ała. szczęście ty. Dobra, lecimy, bo kozy ksycą. Kozy krzyczą, trzeba kozy zabrać. Chodź, to od razu je przygonimy, dobra? No, poczekaj. Patrz, kto tu jest. No. A co ty tu robisz, misiu? Co? Co tu Amberek robi? Oj, Niunia kochana. Amberek coś obrywa ostatnio. No, coś dzisiaj nasze pozostałe pieski nie w sosie są. Chyba za gorąco. Ampciu. Amberek, daj buziaczka. Ampciu. Oj. Chodź, rybciu.